witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj pierwsza gra na Nintendo GameCube, pierwsza czy druga? Druga! I jest to Roach Leader Roach Squadron 2. Pierwszy Roach Squadron, grałem w niego na PC-ta niedługo po premierze. Muszę przyznać, że był dosyć ciekawą grą. Nie mogę powiedzieć, że to była gra innowacyjna, ponieważ sam pomysł został zaczerpnięty z pierwszego poziomu gry Shadow of the Empire. I firma, która to produkowała, chyba też to produkował Factor 5 albo jeszcze LucasArts, zaczerpnęła ten w sumie najlepszy poziom z Shadow of the Empire i postanowiła na tej bazie stworzyć całą grę. I muszę przyznać, że grało mi się w to bardzo fajnie i w pewnym momencie zelektryzowała mnie wieść, że powstaje Roach Squadron 2 i pamiętam, że tam jakieś były chyba screeny i to wyglądało po prostu obłędnie jak na ówczesne, na tamte czasy i bardzo mi się to podobało. Niestety potem przyszedł kubeł zimnej wody, ponieważ gra wyszła tylko i wyłącznie jako ekskluzyw na Nintendo GameCube. I przez długi czas, muszę przyznać, nie miałem szansy zagrać w tą grę. Dopiero niedawno, kiedy otrzymałem konsolę Nintendo GameCube, miałem możliwość odpalić, chociaż teraz robiłem gameplay już na Nintendo Wii. I muszę przyznać, że Roach Leader jest naprawdę fantastyczną grą, słuchajcie. Pomimo czasu, jaki upłynął od premiery, czyli kurczę już 14 lat, słuchajcie, gra nadal się broni pod względem graficznym i pod względem rozgrywki. Sam Roach Leader jest, można powiedzieć, w pełni kontynuacją Roach Squadron 1. Chociaż mniej mamy tutaj misji. Misji jest 10 plus, o ile dobrze pamiętam, 5 bonusowych, 5 albo 4, już teraz do końca sobie nie przypominam. Osadzony tylko i wyłącznie w klasycznych Gwiezdnych Wojnach. Zdecydowanie daje radość wszystkim graczom, którzy cenią sobie klasyczną trylogię, tak jak ja. I trzeba przyznać, że robi to naprawdę w sposób doskonały. Aktualnie na PlayStation 4 tyram Star Wars Battlefronta, drugą grę w mojej opinii, może nie drugą, trzecią grę, która z takim pietyzmem podchodzi do klasycznej trylogii i z szacunkiem do tej trylogii i do fanów, tak, że nic tam nie zostaje zmienione, wszystko jest dokładnie tak jak w filmie. A zdecydowanie drugą i trzecią grą, które w ten sam sposób podchodzą, są dwie części Roach Leadera, czyli Roach Leader i Rebel Strike na GameCube'a. Naprawdę pod kątem projektowania statków, poziomów, bardzo firma, która to produkuje, Factor 5, podeszła bardzo poważnie, bez jakichś udziwnień, cudów, czegoś, czego nie znajdziemy w normalnej trylogii. Podobnie jak w Battlefroncie, z ogromnym pietyzmem do zbudowania całej tej atmosfery Gwiezdnych Wojen i to się udało, słuchajcie. Sama firma, która to produkowała, Factor 5, do dzisiaj jest uważana za geniuszy programistycznych, ponieważ ta gra nie powinna się pojawić nigdy na GameCube. Zawarte w niej sztuczki programistyczne, które pozwalają wyświetlić taką grafikę na takich odległościach, że tak powiem, czyli przesunięty odległość widzenia. To było niesamowite na 2001 rok i do dzisiaj uważane jest to za sztukę programistyczną i pierwsza i druga część Roach Leadera jako naprawdę kamienie milowe w programowaniu gier. Zwłaszcza, że no tak jak mówię, wyciągnęli więcej niż właściwie to chyba nawet producenci, nawet Nintendo nie sądziło, że może w GameCube drzemać tyle mocy, czy możliwość stworzenia tak zaawansowanych technik, które zostały wprowadzone w Roach Leaderze. Chyba najszybciej, co mogę Wam powiedzieć, to to, że gra obsługuje dźwięk Dolby 5.1, chociaż GameCube nie obsługuje takiego dźwięku, ale oni to zrobili, proszę bardzo, da się. Inna sprawa, że naprawdę rewelacyjna grafika, płynność, to wszystko zostało w tej grze zawarte i muszę przyznać, że niewiele jest gier ładniejszych na PlayStation 2 od właśnie Roach Leadera. No to się na pewno udało. Z tego też powodu gra jest bardzo trudna do emulacji na emulatorze Dolphin. Co prawda ona już obsługuje tą grę, ale faktycznie trzeba mieć dosyć porządny sprzęt. Gameplay, które oglądacie, są nagrywane z oryginalnej rozdzielczości, nie z GameCube'a, ale z Nintendo Wii, bo teraz już wszystkie gry z GameCube'a staram się odpalać na Wii. I dlaczego nie zdecydowałem się na wersję emulatorową? Odpowiedź jest prosta. Niższa rozdzielczość,
pozytywniej wpływa na tą grę niż wymuskane 1080p, które mógłbym uzyskać na emulatorze. To teraz możecie sobie zobaczyć porównanie. Z tego względu, że ta wersja oryginalna na GameCube'a z gorszą grafiką zdecydowanie, z bardziej pomazanymi teksturami, z niższą rozdzielczością, ale ma taki feeling tego klimatu filmowego. Patrząc z daleka można pomyśleć, że to są fragmenty filmu. Natomiast grając na emulatorze, kiedy wszystko jest w wysokiej rozdzielczości, ten klimat gdzieś umyka. Ta rozdzielczość sprawia, że faktycznie widać, że to jest gra komputerowa i wychodzą z drugiej strony też pewne niedoróbki, których nie widać na oryginalnej konsoli. Dlatego jest to gra, którą warto zagrać na oryginalnym sprzęcie, na GameCube albo na Wii i zobaczyć, jak ona wygląda w oryginale, nie przerzucać się na 1080p, bo tam jest ładniej, bo naprawdę ta gra się broni pod tym kątem. Właściwie ta słabsza grafika jest tutaj zaletą tej gry, niższa rozdzielczość, zaletą tej gry, bo faktycznie wygląda to tak, jakbyś brał udział w bataliach z Gwiezdnych Wojen w filmie. Dodatkowo jeszcze dla wszystkich, którzy jednak będą chcieli odpalić oczywiście na emulatorze, jest Texture Pack, który podbija rozdzielczość tekstur do HD i tutaj możecie porównać, czym to się różni. Ja muszę przyznać, że ten Texture Pack nie wypadł dobrze. Ten z Metal Gear Solid Twin Snakes jest ok, natomiast ten średnio mi się podoba. Maszyny zyskały bardziej na jakichś takich zabrudzeniach, ale wydaje mi się, że jest to za bardzo takie nachalne i wygląda to w mojej opinii gorzej niż oryginalna gra, nawet to w 1080p, ale to już oczywiście zależy od Was. Aha, no i te gry, które chcecie odpalić z customowymi teksturami, wymagają więcej RAMu, szybszego procesora i oczywiście więcej pamięci na karcie graficznej. Roach Leader to tak naprawdę 10 misji. 10 misji, które składają się na klasyczną trylogię, a więc zaczniemy od ataku na pierwszą Gwiazdę Śmierci, odwiedzimy Bespin, odwiedzimy Yavin, odwiedzimy oczywiście Endor i atak na drugą Gwiazdę Śmierci. Pamiętam, że gdy zobaczyłem pierwsze filmy czy też trailery, gra mi się strasznie podobała, ale wiedziałem, że długo w nią nie zagram, bo nie było szans, żeby kupić GameCube'a. W tamtych czasach gry konsole były, przynajmniej na moją kieszeń, dosyć drogie, także obchodziłem się smakiem dosyć długo i zajarałem się dopiero, kiedy okazało się, że na emulatorze ta gra rusza, ale faktycznie gdy odpaliłem na emulatorze, ta magia gdzieś uleciała. Na trailerze wyglądało to lepiej, a tutaj ta magia gdzieś tak prysła i dopiero gdy dostałem GameCube'a i odpaliłem ją na oryginalnym GameCube'ie, na oryginalnej rozdzielczości, ta magia tej gry powróciła. Ale wracając, 10 misji, w których zmierzymy się z Imperium, zasiadamy za klasycznymi maszynami, czyli X-Wing, A-Wing, zastanawiam się jeszcze, jakie tam są te maszyny, X-Wing, A-Wing, Y-Wing i chyba to i Snowspeeder, znany z bitwy o Hoth. Weźmiemy udział oczywiście w tych klasycznych bitwach, a więc atak na bazę Echo na Hoth, atak na Endor, atak na Yavin, ale też misje, które nie pojawiły się ogólnie w filmie, ale dzieją się w miejscówkach znanych z filmu, czyli na przykład Bespin, czy tak zwane miasto w chmurach, czyli Cloud City. I muszę przyznać, że to wypadło naprawdę doskonale. Sama oprawa graficzna stoi na bardzo wysokim poziomie. Te wszystkie statki, pojazdy są oddane naprawdę rewelacyjnie. To nie jest oczywiście ta jakość, która jest w Battlefroncie, ale wierzcie mi, że można te gry obok siebie postawić pod kątem przygotowania modeli, oteksturowania. One są względem siebie bardzo blisko, muszę przyznać. Animacji. Sama gra jest typową strzelanką. Widzimy stateczek z tyłu, możemy strzelać do nadlatujących oczywiście TIE Fighterów, ale też mamy możliwość przerzucenia widoku do kabiny, czyli tak jak w Battlefroncie. I możemy strzelać oczywiście z perspektywy pierwszej osoby. I to jest doskonałe, daje ten feeling jeszcze bardziej tego w tych filmowych batalii. Podoba mi się to, że misje są bardzo zróżnicowane. Tam właściwie każda misja to jest co innego. Będziemy na przykład atakować Gwiezdny Niszczyciel, będziemy lecieć tym, to się nazywa Trench Run, czyli w tym takim kanale, żeby zniszczyć pierwszą Gwiazdę Śmierci, będziemy lecieć też w środek drugiej Gwiazdy Śmierci i te wszystkie, słuchajcie, elementy, które są, to są tak fantastycznie wykonane, że naprawdę nawet niektóre cutscenki są żywcem
powtórzone w czasie rzeczywistym te scenki, które widzieliśmy w filmie i naprawdę stojąc z daleka można się pomylić, czy to jest film, czy to faktycznie jest grafika komputerowa. Także jest to według mnie wielka zaleta tej gry, że ona stara się tak idealnie odtworzyć te gwiezdnowojnowe klimaty i robi to naprawdę w idealny sposób. Oczywiście gra jest tylko i wyłącznie strzelanką, tutaj nie znajdziemy nic więcej. Także wiecie, no tutaj to jest typowa strzelanka, z których Factor 5 słynął w tamtych czasach i zrobiona jest po prostu rewelacyjnie. Pierwsza, właściwie to nie pierwsza, chyba trzecia misja, którą uruchamiamy, właśnie misja na Hoth, powracają te wspomnienia z Shadow of the Empire, tylko tutaj jest to zrobione o wiele lepiej. Widok ogromnych, kroczących maszyn AT-AT, obok mniejsze AT-ST, a my w tym Snowspeederze, który właściwie nie ma osłon, staramy się pokonać te kroczące maszyny, wokół biegają żołnierze, słuchajcie, na ziemi strzelają lasery. W pewien sposób muszę powiedzieć, że czułem się, jakbym grał w Battlefronta, gdy lata się Snowspeederem nad Hoth. To jest podobny klimat, tylko tutaj jest to bardziej nastawione na taki arcade, na taki fan z rozgrywki. Kolejną rzecz, którą muszę z jednej strony pochwalić, z drugiej zganić, to ogromny poziom trudności. Słuchajcie, ja muszę przyznać, że ten poziom trudności to mnie zabił w tej grze. Ja to odpaliłem, mówię, Jezus Maria, co tu się dzieje? Niektóre misje podchodziły paręnaście razy. W grze nie ma checkpointów, musisz misję przejść na raz, masz tylko 3 życia. I o ile niektóre misje są dosyć proste, to na przykład ostatnia misja, czyli zniszczenie drugiej Gwiazdy Śmierci, składa się z paru faz. Pierwsza faza to jest... Teraz, żebym sobie przypomniał, walka z TIE Fighterami, TIE Bomberami, następnie zniszczenie 2 Star Destroyerów, następnie przenosimy się na powierzchnię planety i mamy ten Trench Run, właściwie to są 2 misje, sorki. Tutaj się kończy, potem kolejna misja, lecimy na Gwiazdę Śmierci, bronimy Sokoła Millennium, który jest atakowany przez TIE Fightery, wlatujemy do Gwiazdy Śmierci, niszczymy Gwiazdę Śmierci i jeszcze musimy z niej uciec. I ta misja, muszę przyznać, ta ostatnia to już jest przegięcie pały totalne, szczególnie kiedy lecimy w bardzo ciasnym korytarzu Gwiazdy Śmierci, wokół nadlatują za nami, pojawiają się TIE Fightery i TIE Advanced, czy tam TIE Interceptor, bo TIE Advanced to miał Lord Vader, i staramy się nie dość, że jeszcze bronić Sokoła Millennium, nie uderzyć o ścianę, to jeszcze walczyć z tymi TIE Fighterami. Niesamowity klimat i oddaje doskonale ten pościg właśnie z filmu Sokoła, właściwie nie pościg, tylko ten lot Sokoła Millennium do Gwiazdy Śmierci. I te wszystkie misje starają się właśnie oddać ten klimat tych Gwiezdnych Wojen. Naprawdę misje, kiedy atakujemy Gwiezdny Niszczyciel, widać moc tego statku, kiedy one są naprawdę potężne, a my staramy się go zniszczyć. Robi to ogromne wrażenie, słuchajcie. Dodatkowo często na ekranie jest multum przeróżnych statków. Tych jednostek jest od groma. I nie wiem, jak oglądaliście Gwiezdne Wojny, jest tam taka scena na początku ataku na drugą Gwiazdę Śmierci, gdy Sokół Millennium leci wprost Gwiazdy Śmierci i na niego leci chmara TIE Fighterów, które wszystkie strzelają z tych zielonych laserów. I to jest właśnie tutaj oddane. Tutaj czujesz się dokładnie tak. Te chmary tych wszystkich statków, które latają w kosmosie bądź nad planetami, jest właśnie tutaj to wszystko zawarte. Niesamowicie mi się ta gra podobała. Jako wielki fan klasycznej trylogii poczułem się jak w domu, aż mi się łezka zakręciła i tak mi się, słuchajcie, podobała ta strzelanka, że głowa mała. I muszę przyznać, że wykonanie tej gry, jeszcze raz powtarzam, jest po prostu genialne. Oczywiście gra dodaje też bonusowe misje i te misje bonusowe są o tyle ciekawe, że tutaj możemy się wcielić na przykład w Lorda Vadera i sterować TIE Advanced, więc mamy na przykład misję ucieczki z pierwszej Gwiazdy Śmierci, mamy misję na Yavin, gdzie niszczymy rebelianckie statki. Fajny pomysł, troszkę tak jakby na odwrócenie ról, też bardzo fajnie. Niesamowicie fajnie się walczy TIE Advance nad Gwiazdą Śmierci, gdy statki rebelianckie starają się zniszczyć pierwszą Gwiazdę Śmierci, a ty musisz pokonać Luke'a Skywalkera i go zniszczyć. Niesamowita akcja, takie jakby podejście troszkę znane z gry TIE Fighter. Mamy też misję, w której sterujemy Sokołem Millennium i tutaj muszę pochwalić
dwie misje. Pierwsza to jest Asteroid Field, czyli gdzie lecimy w pas asteroidów, za nami lecą TIE Fightery i misja się kończy z tą znaną z filmu sekwencją, kiedy Sokół Millennium przysysa się do Gwiezdnego Niszczyciela i znika z radarów. Natomiast druga misja, która bardziej mi się podobała, to znana z czwartej części Gwiezdnych Wojen, z Nowej Nadziei, to odpieranie ataku TIE Fighterów siedząc za sterami Sokoła Millennium, czyli ten miejscu, gdzie siedział Luke Skywalker, takie dwa działka u góry i nadlatują na nas TIE Fightery, a my musimy strzelać. Tutaj mamy tylko widok z pierwszej osoby, ale no dane jest to po prostu rewelacyjnie. No muszę przyznać, że to jest coś niesamowitego, jak dobrze się w to gra. Gra przeszła próbę czasu, 14 lat, nadal wygląda świetnie dla wszystkich, którzy nie mogą patrzeć na niską rozdzielczość. Można odpalić na Dolphinie w wysokiej rozdzielczości, dorzucić texture packa i będziecie mieli na pewno grę o wiele ładniejszą niż to, co widzicie na moich gameplayach. Z moich gameplayów możecie zobaczyć, jak wygląda gra oryginalnie. Ona działa chyba też w 60 klatkach, także też ogromny szacun dla programistów, że udało im się to zawrzeć. Tak jak mówię, no, gra oferuje mnóstwo tamtych bonusów, jakieś filmy jeszcze są, arty możemy pooglądać, tego jest naprawdę sporo i muszę przyznać, że to jest taka jedna z niewielu gier, które oddają idealnie klimat filmu, bo większość tych gier to albo działa się gdzieś z boku, albo starała się odtwarzać te wydarzenia w dość dziwny sposób, tak? A Roach Leader stara się oddać te batalie dokładnie tak, jak one były przedstawione na ekranie, abyś poczuł tą moc tych Gwiezdnych Wojen, która przez tyle lat fascynuje fanów, i to jest zawarte właśnie w Roach Leader, Roach Squadron 2. Niestety, tak jak mówię, niektórym może przeszkadzać bardzo wysoki poziom trudności, ale mówię, warto się pomęczyć, spróbować przejść, bo sprawia ta gra naprawdę masę frajdy. Oczywiście jest jeszcze trzecia część, ona też się pojawia, już się nie mogę doczekać, kiedy zacznę w nią grać, czyli Rebel Strike, gdzie dodano coś nowego, czyli możliwość, że możemy wysiąść ze statku i podróżować na własnych nogach, strzelając do szturmowców. To musi być już totalne, mega hardcore. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy w to zagram. Dodatkową ciekawostką jest to, że w grze podkłada głos oryginalny aktor wcielający się w Wedge'a Antillesa, czyli jak on się tu nazywa? Dennis Lawson, nawet nie wiedziałem, Dennis Lawson. Także on tutaj faktycznie podkłada głos. No cóż, polecam z całego serca wszystkim fanom Gwiezdnych Wojen, nawet tym, którzy nie są fanami Gwiezdnych Wojen, a lubią dobre strzelanki. Roach Leader jest grą, która idealnie wpasowuje się w ten gatunek właśnie takich strzelanek kosmiczno, no można powiedzieć, że kosmicznych, tak? No jak dla mnie must play dla wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Ja się niesamowicie zajarałem od pierwszego uruchomienia, po prostu wessało mnie ta gra jak odkurzacz. I myślę, że będę jeszcze do tej gry wielokrotnie wracał. Niestety muszę powiedzieć, tutaj przyznać się na koniec, że poziom trudności jest tak duży, że żeby zobaczyć misje bonusowe, skorzystałem z cheatów. Niestety zdobycie złotych medali w tych planszach, które są zawarte w Roach Leaderze, dla mnie jest to absolutnie niewykonalne zadanie. No ale spróbujcie, jeżeli czujecie się na siłach. No, gra naprawdę wymaga okrutnego skilla. No cóż, to tyle. Jeszcze raz polecam Roach Leader, Star Wars Roach Leader, Roach Squadron 2. Rewelacyjny tytuł dla wszystkich fanów klasycznych Gwiezdnych Wojen. To tyle. Pozdrawiam Was, Energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.